1806 rok stał się tym wydarzeniem na zamku w Głogówku, kiedy hrabia Franz Joachim Welzel von Oppersdorf gościł tutaj Ludwika van Beethovena. Ten okres owocnej pracy nad Piątą Symfonią zakończył się ostatecznie dedykowaną mu w 1807 roku Czwartą Symfonią wielkiego kompozytora. My natomiast na kanwie tej wielkiej tradycji mamy to szczęście, że w Głogówku się pojawiło wielu muzyków, kompozytorów, coraz to nowych odkrywamy. W latach 90. postanowiono rozpocząć jakby tradycję festiwalową już stricte jako festiwal. I chciałbym tutaj wspomnieć inicjatora, pana Zbigniewa Pawlickiego i pana Jacka Woleńskiego, podziękować również, który przez 9 lat był naszym dyrektorem artystycznym festiwalu. Ta tradycja jakby stała się od 1993 roku nieodzowną częścią naszego życia kulturalnego i Głogówka, i całego regionu. Dzisiaj jest Tout le Monde w Głogówku, to jest stolica świata, stolica Europy, to wspaniałe, to naprawdę robi wielkie wrażenie. Jeśli chodzi o poziom, uważam, że przebić się tego nie da. Ich finde es einfach großartig, was hier auf die Beine gestellt wurde. Es ist für mich total beeindruckend, dieses Programm, was Sie zusammengestellt haben hier in einem relativ kleinen Ort. Ein so hochwertiges Programm mit diesem fantastischen Symphonieorchester heute Abend aus Opole in dieser wunderschönen Pfarrkirche. Das war so beeindruckend und ich muss sagen, es ist sehr, sehr ungewöhnlich. Wie ich gehört habe, geht das Programm über eine ganze Woche. Das ist das Schöne hier in Schlesien. Es ist international. Man denkt international. Und das ist das, was auch unsere Familie ausgezeichnet hat. Und das ist das, was man hier greifen kann, fast mit Händen greifen kann. Ta muzyka dzisiaj dla mnie, to mnie tak serce otworzyło. Ja fruwałam, ja na skrzydłach. Ten Mozart był piękny, naprawdę piękny. I bardzo gratuluję, że robicie ten festiwal, to naprawdę warto, bo tutaj można się zbierać i tak razem tą muzykę naprawdę przeżyć. Jak sobie pomyślę, że tutaj w tych murach mógł być Beethoven, że mógł pisać w takim miejscu, to mam ciarki na całym ciele, ponieważ mam wrażenie, jakbym była blisko samego mistrza, a Beethovena kocham, mogę go słuchać, grać dzień i noc, więc jest to bardzo elektryzujące uczucie i wrażenie. Pan Beethoven jako patron takiego festiwalu ma to do siebie, że ilość muzyki genialnej, którą Beethoven napisał, daje tak ogromne możliwości wykonawcze, że z pewnością repertuaru na kilkaset edycji nie zabraknie. Ja właśnie bardzo się cieszę, że 25 lat takiego festiwalu, to znaczy o pięknej tradycji, o wspaniałych ludziach, którzy to co roku organizują, więc przede wszystkim chciałam gratulować tej tradycji, że ona trwa.
I think the musicians were fantastic, fulminant and brilliant, and it was quite impressive, yes. Dzisiejsze pojawienie się rodziny Oberstdorfów jest naprawdę swoistym ukoronowaniem tego, co się w mieście dzieje. To dzisiejszy koncert jest takim spełnieniem i te poprzednie, które w tej edycji są także. Po prostu, że jestem przeszczęśliwa, że mogę tutaj być, po prostu uczestniczyć w tym, bo to są po prostu doznania takie wielkie, tak ogromne w środku, że tego się nawet nie da opisać słowami. To uwieńczenie dzisiejsze tym koncertem było czymś tak wspaniałym, jakimś specjalnie dogranym i uwieńczeniem tych dni beethovenowskich i to ścisłe powiązanie muzyki też Beethovena właśnie z rodziną Oberstdorfów. Et ici, c'est un endroit idéal pour se revoir, puisqu'on vient du monde entier. Et donc, c'est un endroit assez central, et le berceau de la famille. Et le festival Beethoven est l'occasion rêvée pour tous nous retrouver. Et en plus, nous voulons voir les progrès de la rénovation du château. Et nous avons beaucoup d'espoir et d'optimisme à ce sujet. Très chouette, et le choix des musiques est vraiment très intéressant aussi. Hier, ces sérénades étaient très très chouettes. Celle de Dvořák était vraiment, je la connaissais, mais enfin je connaissais le morceau, mais je ne savais pas que c'était lui. Donc c'était pour moi une découverte. C'était vraiment très chouette. Et le public était très convivial. On a échangé des mots avec des habitants locaux qu'on ne connaissait pas, de manière vraiment très très facile et très aisée. C'était très agréable. Byliśmy już świadkami dwóch pięknych koncertów. Jeden w Domu Kultury, drugi w kościele parafialnym, gdzie Filharmonia Opolska dała przepiękny koncert, wszyscy byli pod wrażeniem. I przed nami następne koncerty, też gwiazdy, ale to myślę, wydaje, że jeżeli ktoś chce je poznać, to musi po prostu osobiście przyjść. To, że koncert odbywa się tutaj, w ratuszu, to było wyreżyserowane. To, że są dwie niespodzianki, to też. Jedna symboliczna, druga taka, nieważne, zresztą Państwo się sami przekonają. Ciepłe emocje, ciepłe wspomnienia i przede wszystkim wspaniała atmosfera, oprócz tej wspaniałej muzyki. Pamiętam, że koleżanka mnie zaprosiła, chyba Kaja Danczowska grała i to było jeszcze w sali beethovenowskiej na zamku. I zaskoczyła mnie jedna rzecz. Muzyka to jest raz, ale druga sprawa, że było tak dużo ludzi. Siedziałam wtedy na kaloryferze, bo innego miejsca nie było. Eigentlich für alle Fragen sehr, sehr gut. Eine schöne Stadt, ein super Festival, ein super Programm und tolle Leute, die gut zuhören und gut klatschen. Beethoven haben wir ausgewählt, weil das ein Beethoven-Festival ist, das ist schon ganz klar. Und kammermusikalisch haben wir gedacht, Brahms passt ganz gut zusammen mit Beethoven,
weil man weiß auch, dass Brahms auch viele Sachen von Beethoven übernommen hat. Und er hat seine Musik entwickelt. Und deswegen. To jest niezwykłe przeżycie, bo to jest zupełnie coś innego niż mieć kontakt, gdzie gdzieś daleko na estradzie w reflektorach siedzi samotny pianista, a dookoła niego siedzi 3000 ludzi, którzy go gdzieś tam z daleka słuchają. To jest jak gdyby inna wspólnota, która tutaj się tworzy. I to jest ta rzecz tego festiwalu w Głogówku, specyficzna, która pozwala, że tego Beethovena można zbliżyć w sposób, powiedziałbym, no, bardziej autentyczny, taki bardziej bezpośredni. I również sam plan tego festiwalu jest taki, że on pozwala rozpoznać tego Beethovena z różnych kątów punktu widzenia muzycznego, historycznego. To, że mamy w Polsce miejscowość albo i dwie, w których Beethoven był, już jest takim wabikiem i na pewno przyciąga. To, że jest festiwal jego imienia w takim miejscu, według mnie jest szalenie ważne. Beethoven w swoim pojęciu międzynarodowym, w swoim pojęciu bez granic, jego twórczość jak najbardziej należy się Głogówkowi i województwu opolskiemu. To się idealnie wpisuje w nasz region, który jest regionem wielokulturowym. Ja to zawsze podkreślam i właśnie w Europie o tym opowiadam. Muzykę pokazujemy europejską, ale my chyba jesteśmy najlepszym regionem w Polsce pod względem europejskości i otwartości na ludzi. Móc uświetnić 25. rok istnienia festiwalu imienia Beethovena, to jest dla nas ogromny zaszczyt i ogromna przyjemność, że możemy uczestniczyć w wydarzeniu, które wiem, że ma ogromny wpływ na ludność tutaj oraz na ludzi, którzy organizują cały ten festiwal, czyli ci, którzy go tworzą, którzy żyją tym festiwalem. I my wtedy też tym żyjemy. Tym bardziej w takich murach, które żyją, gdzie są ludzie, którzy przeżywają bardzo muzykę. Ja stoję plecami do publiczności, ale ja czuję na swoich plecach emocje tych ludzi, więc jest to dla nas niebywale przyjemne, niebywale emocjonalne przeżycie również. Tym bardziej, jeżeli akustyka jest tak znakomita, to wtedy dobrze się gra po prostu. Zadaniem festiwali jest pokazywanie kultury wszędzie. Zaczynamy od najmniejszych miejsc, kończymy na największych salach koncertowych. To jest droga, którą musimy przebyć. Nie tylko w wielkich salach koncertowych są ważne wydarzenia, dzieją się ważne koncerty, płynie wielka, wspaniała muzyka. Myślę, że dla każdego człowieka, nieważne gdzie się znajduje, nieważne gdzie mieszka, jakie życie wiedzie, ważne jest to, żeby ta muzyka docierała, ponieważ ona zmienia ludzi.